Witam, witam. Warunki pracy dzisiejsze. Takie otoczenie, notatki, komputer i lecimy z tym światem. Hello, hello. Słuchajcie, witam się z Wami dzisiaj z innej aury, z innego otoczenia. Wieje niemiłosiernie, więc mam nadzieję, że nic nam tutaj się nie uszkodzi. No i co? Koniec zbędnego gadania. Przechodzimy do kolejnej części Q&A. Odpowiem na pytania, na które nie zdążyłam odpowiedzieć ostatnio. Mam tutaj komputer, mam tutaj notatnik, żeby nic nie pominąć. Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Czy tęsknisz za Polską? Oczywiście, że tęsknię. Jakby mogło być inaczej? To jest mój kraj, gdzie się urodziłam, wychowałam. Tęsknię jak najbardziej. W jakiej branży pracujesz? Księgowość. Dalej. Jakie miejsce na Ziemi bardzo chciałabyś zobaczyć? Wiecie co? Takim top of the top jest Australia. Bardzo chciałabym zobaczyć. Również mam w głowie Fidżi i mam w głowie Alaskę. To są trzy takie miejsca, które chciałabym zobaczyć. Tak myślę. Dalej. Czy jeździsz na motocyklu? Nie, nie jeżdżę. Czy udało Ci się zobaczyć inne stany w USA? Wiecie co? Zwiedziłam już wiele stanów. Stany. Będę tutaj mówić nie tylko o stanach, ale również o miastach może. No bo na przykład stan Nevada, Las Vegas. Widziałam. Widziałam Kalifornię. Wzdłuż i wszerz mogę powiedzieć. Nowy Jork, Floryda, Wisconsin, w Illinois mieszkam. Dalej, co my tam jeszcze mamy? Te wszystkie północna Karolina, południowa Karolina, tego w ogóle nie widziałam. Alaski nie widziałam, Hawaje nie widziałam. Co jeszcze widziałam? Michigan, tak, stan Michigan. Jejku, widzicie, nie przygotowałam się, ale wydaje mi się, że to i tak już jest dużo. Na mojej top liście była oczywiście Kalifornia i Nowy Jork, więc to nie jest przereklamowane, moi drodzy. To nie jest przereklamowane, więc jeśli macie... O, i Arizonę również. Colorado jest jeszcze na mojej liście, żeby zobaczyć. To głównie właśnie Alaska i Hawaje. No i jestem done, że tak powiem, z Ameryką. Dalej. Co my tu jeszcze mamy? Największe wady i zalety. Kochani, ja nie mam żadnych wad. Haha. Kto ich nie ma, niech podniesie rękę w górę. Oczywiście, że mam wady. Na pewno taki perfekcjonizm, że wszystko musi być zrobione tak, jak ja chcę. No to tak perfekcjonizm połączony z kontrolowaniem może, że nie wierzę ludziom, co by zrobili w ogóle. I sama chciałabym to ogarniać. To jedna rzecz. Co jeszcze jest moją wadą? Na pewno jakieś mam, ale staram się szukać pozytywów, a nie negatywów. Zalety to chyba myślę, że ta energia, pozytywne myślenie, uśmiech, taki energiczność. Po prostu to myślę, że to jest moja ogromna zaleta. Dalej. Czy mam jakiś nauk? Na przykład papierosy, alkohol, słodycze. Słodycze. Powiem Wam, kocham słodycze, wielbię, cenię i szanuję, więc to jest chyba jeden z moich nałogów. Obecnie staram się, żeby ich za dużo nie jeść albo szukać zdrowszych odpowiedników właśnie słodyczów. Na słodycze, słodyczów, słodyczy. Poprawcie. Dalej. Jakie jest Twoje materialne marzenie? Wiecie co? Czy ja mam jakieś materialne marzenie, takie wiecie, jakaś torebka, buty, brązoletka czy coś? Chyba nie. Taki wymarzony dom chciałabym mieć, to pewnie jest materialne, no bo nadal nad tym pracujemy, żeby mieć wymarzony dom. A czy coś więcej? Może w przyszłości jakiś jacht? Będziemy się bujać na jachcie, vlogi z jachtu. Może coś takiego, a więcej nie mam. Nie mam takich marzeń. Ok, dalej. Co spowodowało, że przeprowadziłaś się do USA? Wydaje mi się, że na to pytanie już odpowiadałam wcześniej, ale co spowodowało, nie że dlaczego tu jestem, że mam rodzinę, ale co spowodowało? Wiecie, jak w ogóle się tutaj znalazłam po raz drugi? Nie obroniłam w czasie inżynierki i wtedy był odstęp pomiędzy, wiecie, magisterką a inżynierką i stwierdziłam, że jak się nie obronię w czasie, to lecę do Stanów. I tak właśnie, to był powód, dla którego się tutaj znalazłam. Dalej.
Czy tęsknię za Polską? Już było? Oczywiście, że tak. Dalej. Czy pracujesz w firmie, w której możesz pracować w formie zdalnej? Tak. Mam to szczęście po wielu, wielu latach, że mogę siedzieć na balkonie, pracować, zarabiać. I jest super. Każdemu tego właśnie życzę. Dalej. Czy w USA trudno znaleźć dobrą pracę? Wiecie co? Według mnie, jeśli macie wykształcenie, jeśli nostryfikujecie wasz dyplom, czyli zmienicie go tak jakby na język angielski, że tutaj dadzą wam możliwość pracy w zawodzie, którego się uczyliście, właśnie na przykład w Polsce czy w innym kraju, czy jeśli tutaj studiujecie, macie ogromne długi na koncie, ale potem te długi uciekają dzięki temu, że pracujecie w dobrej firmie. I jeśli naprawdę czegoś chcecie, bo naprawdę wierzę, że Ameryka jest miejscem, gdzie jeśli się czegoś chce, naprawdę można to osiągnąć i są sposoby, że naprawdę możecie to osiągnąć. Daje możliwości, jakich mało, więc wydaje mi się, że jeśli chcecie, naprawdę możecie znaleźć dobrą pracę, ale musicie tego chcieć. To nie może być tak, że przylatujecie i wiecie, macie wywalone we wszystko, chyba że chcecie tak sobie dorobić tylko, no to w zwykłej pracy będziecie pracować, ale jeśli chcecie coś osiągnąć, naprawdę możecie to osiągnąć i znaleźć super pracę. Dalej, ale i też angielski jest bardzo ważny. Czy start życia w USA jest trudny? Wiecie co, no dla mnie nie był taki trudny, no bo miałam tu rodzinę, jak mówiłam, to nie byłam rzucona na głęboką wodę, że wiecie, przylatuję, szukanie mieszkania, wszystkiego, więc dla mnie nie był trudny, ale z tego, co słyszę dla ludzi, jeśli nie mają tutaj rodziny i tak wiecie, przylatują na własną rękę, jest ciężko. Nawet znalezienie mieszkania. Wiecie, oni wymagają historii kredytowej, wymagają potwierdzenia, że macie pracę, więc tak naprawdę najpierw powinniście mieć pracę, potem szukać mieszkania. Jak to zrobić? Ciężko. Więc najlepiej jest tutaj mieć kogoś, to wtedy jest łatwiej. Przynajmniej u mnie tak było. Dalej. Czy myślę czasem, aby wrócić do Polski? Czy myślę czasem, żeby wrócić do Polski? Wiecie co, no może czasami coś tam myślę, ale co życie pokaże, tak jak mówiłam już we wcześniejszym filmiku, zobaczymy. Na pewno odnośnik gdzieś tutaj albo tutaj, nigdy nie wiem, Wam wstawię do poprzedniej części. O tym właśnie też tam mówiłam. Czy Twój mąż jest Polakiem? Nie, nie jest Polakiem. Dalej. Czy Twoim zdaniem USA to dobre miejsce, aby przeprowadzić się z Polski? Wiecie co? Ciężko jest mi powiedzieć, bo ja się tutaj przeprowadziłam 8 lat temu. Niedługo będzie 8 lat. Ciężko mi jest bardzo powiedzieć. Jeśli tutaj kogoś macie, to trzeba zobaczyć na własne oczy. Bo dla wielu osób Ameryka jest super. Naprawdę mega, a dla innych po 2-3 miesiącach twierdzą beznadzieja, chcę wracać do kraju. Ja kocham, naprawdę uwielbiam Amerykę, ale znam osoby, które były tutaj miesiąc, 2 na wakacje, powiedziały nigdy więcej, więc trzeba na własne oczy zobaczyć i się przekonać, żeby po prostu wiedzieć, czy jest dobrym miejscem do życia, ale nie jest, jak to czasami może niektórzy myślą, że o tutaj na drzewach, na roślinach wiszą dolary, że jest tak łatwo, pięknie, przyjemnie, nikt nic nie robi, dolary mu spadają z nieba, jest tanio. No niestety, ale tak nie ma. Dalej. Czy w USA zarobki są adekwatne do cen w sklepach? Czy jest takie coś jak płaca minimalna? Tak, wiecie co? Jest coś takiego jak płaca minimalna i właśnie w tym momencie sprawdzę, żeby wiecie, być na bieżąco. Płaca minimalna w USA ogólnie, zobaczmy, 2024, więc to naprawdę zależy od stanu, w jakim mieszkacie. Tutaj jest napisane, że 1 lipca minimalna stawka właśnie, minimalna płaca ma wzrosnąć do $10.50 na godzinę, a federalna minimum wage, czyli minimalna stawka, to 7,25. Tak więc ma wzrosnąć do 10,50, jak tu jest napisane. A teraz zobaczmy w moim stanie,
Illinois. Czyli tu jest napisane, że w maju Illinois będzie miał minimalną stawkę $14 na godzinę. Tak tutaj jest napisane, a w 2025 $15 na godzinę. A w takiej Kalifornii na przykład, wiecie, to zależy od stanu, gdzie mieszkacie. Stawka jest zupełnie różna. W Kalifornii mamy $16 na godzinę, tak więc w zależności od stanu stawka jest różna. Czy to dobrze, czy to źle? No na pewno dobrze, bo wiecie, w każdym stanie są inne podatki, w każdym stanie inne ceny w sklepach, tak więc inne wynajmu, ceny domów, dlatego no to zależy od stanu. I właśnie jeszcze druga część pytania, czy w USA zarobki są adekwatne do cen w sklepach? Wiecie co? Powiem tak, dla mnie ciężko jest porównywać, bo tak jak tutaj moja stawka wzrasta wraz z inflacją, więc w sklepach jest drożej, ja dostaję więcej. Ogólnie mam ogromne porównanie to, co było przed pandemią, a jest teraz, nawet na podstawie ceny benzyny, kiedy to pamiętam czasy była za nawet $1,90, $1,80 za galon, czyli za około 4 litry. $1,80 ja liczę zawsze jako około 4 zł, czyli 7,20 za 4 litry. To było przed pandemią, a teraz, wczoraj akurat przejeżdżałam obok stacji benzynowej i wiecie jaka była cena? Koło nawet $5, bo tutaj tak samo, jeśli chodzi o cenę benzyny, to zależy nawet od miasta, przez jakie przejeżdżacie, więc w niektórych miejscach może to być, nie wiem, 3,80, a w niektórych 4,50 do $5 nawet. W Kalifornii nawet nie mówiąc, pewnie koło 8 będzie. Tak więc no wzrosło dużo, jak możecie widzieć, nawet $3 z biegiem lat. Tak samo ceny w sklepach, kiedy wcześniej można było wyjść obładowanemu za $30-40, to mieliście jedzenia full. Dzisiaj, przykład dzisiejszy, poszłam do sklepu, kupiłam 4 rzeczy i zapłaciłam $20. I to miałam je o tak w dłoniach i powiem Wam, co to było. Ser feta wzięłam takie parówki z hot doga, parówki z wołowiny, 100% wołowiny, bardzo dobry skład. Fetę, hummus wzięłam. Co ja jeszcze wzięłam? Hummus, fetę, parówki. O, i serek almette, taki śmietankowy. No i zapłaciłam $20. Tak więc szok. Ceny naprawdę podskoczyły w górę. Tak samo mieszkania, jeśli wynajmowało się właśnie w okolicach, wiecie, tak przed pandemią, tuż może jak się pandemia tylko zaczęła, ceny były naprawdę ok. A teraz na przykład nasze mieszkanie wzrasta nam cena rocznie $50 za to mieszkanie, a jeśli ktoś chce wynająć w naszej okolicy na przykład teraz, od początku, to ja Wam wcześniej mówiłam, ile płacimy, że płacimy $1500 za mieszkanie, a teraz to samo mieszkanie kosztuje 1800, stawka się zaczyna, tak więc skok cenowy jest ogromny, moi drodzy, ogromny. Mam gdzieś tu chyba nawet jeszcze zapisane z tego filmiku, który Wam nagrywałam, odnośnie właśnie, tak, 1500, dokładnie. Tyle, moi drodzy. Takie pytania, dobrnęliśmy do końca. Ja zamiast być taką, wiecie, bum, 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 to się musiałam rozgadać. Jak widzicie, krótki rękaw, pogoda piękna, wspaniała. W weekend ma być 30 stopni, więc będzie mega. Akurat jak na złość słoneczko nam zaszło, no ale to nic. Ja chcę się z Wami serdecznie pożegnać. Życzę Wam cudownego weekendu. Odpocznijcie, zrelaksujcie się, upieczcie jakieś pyszne ciacho. Ja poluję teraz na rabarbar, bo chcę zrobić rabarbar pod kruszonką. No i co, moi kochani? Dziękuję pięknie za oglądanie, za wszystkie subskrypcje, komentarze, łapki w górę. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie. Nazbiera się kilka pytań, kilkanaście, bo zszokowaliście mnie. Musiałam to Q&A podzielić na 2 części. Nazbiera się więcej, robimy kolejne. I co? Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Bye! Idę montować. Mam nadzieję, że to będzie też filmik bez cięć.